Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek i dzisiaj będziemy piekli przepyszne, ale to naprawdę takie przepyszne drożdżówki, zakręcane drożdżówki z serem. Ja już kiedyś robiłem wideo z drożdżówkami z serem, one były bardzo dobre, ale te są jeszcze lepsze. Troszkę zmieniłem przepis, poszukałem, znalazłem bardziej pulchne ciasto. No i zobaczcie, przepiękne są, po prostu przepiękne. Ja już próbowałem, bo najpierw nagrywam tą część, gdzie próbuję, żeby później wiedzieć, czy można zachwalać, czy nie można zachwalać. No i uwierzcie mi, rewelacja. Także zabierajmy się do pieczenia. Zaczynamy od aktywowania drożdży do ciepłego mleka, jakieś 34 stopnie Celsjusza. Dodajemy cukier i drożdże. 7 gramów drożdży, to jest jedna saszetka. Wszystkie proporcje podam w opisie i te w opisie będą właściwe, jakby się czasami tutaj pomylił. Czekamy jakieś 10 minut i dodajemy resztę składników. Mąka, to jest taka mąka do ciastek, 550 gramów i to jest typ, będzie 450. Do tej mąki dodam jedno jajko. Ja lubię sobie jajko rozbić w oddzielnym naczyniu, żeby widzieć, czy jakaś skorupka nie wpadła. Trzy czwarte łyżeczki soli. To są niby słodkie bułki, ale sól jest bardzo ważna z kilku powodów. Po pierwsze, że ona trochę spowolni drożdże i to ciasto tak nie oklapnie. A druga rzecz, no, doda smaku. Także nawet do słodkiego też się dodaje soli. I mieszamy wszystko i będziemy wyrabiać. Trochę powyrabiam, aż się te składniki nie wymieszają. Prawie się nie wymieszają. I dodaję masło. To jest 60 gramów roztopionego masła, tylko nie gorącego. Ma być chłodne masło, bo inaczej nam pozabija drożdże. I mieszamy. Gdyby się okazało, że jest za rzadkie to ciasto, no to trzeba dodać jeszcze trochę mąki. Ale akurat no to wszystko zależy od mąki. Ja mam taką mąkę, która akurat jest idealna, to są te proporcje. Natomiast no, gdyby była za rzadkie to ciasto, to troszkę mąki trzeba dodać. Jak za gęste, to trochę trzeba dodać mleka. I zobaczcie, to ciasto ma się po pierwsze nie kleić do rąk. Tak troszeczkę się może kleić, ale nie za bardzo. I musi odejść od tej miski podczas mieszania. To wyrabiania. Wyrabianie trwa jakieś 10 minut. I teraz sobie z tego robię taką kulkę. Przykryję folią, czy też czymkolwiek, tak żeby nie wyschło. I niech potroi swoją objętość. Tak między podwoje, ale bardziej jak potroi swoją objętość. W międzyczasie robię ser. Ser, dodaję zwykły ser, taki twaróg tłusty. Gdybym miał tylko chudy, no to bym dodał jeszcze śmietany. No to musi być tłusty. I do tego dodaję 2 żółtka. To jest 500 gramów tego twarogu. 2 żółtka i jakąś taką 2 łyżeczki masła. Można oczywiście używać takiego sera do serników. Ja akurat używam twarogu. I go za bardzo też nie ucieram. Można uczyć, jak nie lubicie, jak są takie grudki w tych bułkach, ale ja tak nie lubię, żeby było aż takie całkiem takie, tak jak pasta. Do tego 4,5 łyżki stołowe. Łyżka u mnie ma 15 ml cukru. I mieszamy. Jeżeli twaróg jest za chudy, przepraszam, za suchy, i to widać właśnie, że on się nie chce za bardzo wymieszać, to dodam albo śmietany, albo mleka. No ja akurat dodaję mleka, bo to mam tłusty twaróg. Gdybym miał półtłusty, no to bym dodał trochę śmietany.
Jakbym miał, no jak nie, to bym dodał mleka, też było dobrze. To musi być, on musi później się dobrze rozprowadzać. To trzeba po prostu ręką dotknąć i zobaczyć, jak ten twaróg wygląda. Trzeba go rozetrzeć w miarę dobrze. Tak jak mówię, całkiem go tak nie rozcinam na taką maść, ale troszkę trzeba go rozetrzeć. Jak używamy takiego do sernika, no to on już jest roztarty, więc tylko trzeba wszystko wymieszać. Problem z tym do sernika może być taki, że on może być za rzadki, taki trochę później z tych bułek będzie wypływać ten ser. A tutaj mam pewność, że ten ser w tych bułkach pozostanie. No te bułki wychodzą naprawdę przepyszne. Jak kiedyś takie były bułki, jak pamiętam, jak do szkoły chodziłem w sklepiku. No później już takich bułek nie udało mi się kupić nigdzie, ale to pewnie dlatego, że to małe byłem i takie bułki lubiłem. Natomiast no, teraz jak zjadłem właśnie tą bułkę, to było... Tak bym poczuł tą bułkę ze sklepiku. Teraz przyspieszyłem to wideo, żeby Was nie trzymać za długo. No ale co teraz robimy? No tak jak widzicie, ładnie to ciasto urosło, potroiło swoją objętość mniej więcej. Teraz muszę je rozwałkować w prostokąt. Ono jest bardzo takie, jak widzicie, takie pulchne, także z tym rozwałkowaniem nie będzie problemu. Tak jakbym się uparł, to bym to rękoma zrobił. Można je tak rozgniatać. Nie klei się za bardzo, dlatego że raz, że wyrosło, ten gluten się już uformował, jak żeśmy wyrabiali to ciasto. Tak przy okazji oczywiście można wyrabiać rękoma, nie ma problemu, natomiast robotą jest łatwiej. I rozwałkowujemy go na taki kwadrat. W miarę cienki ten kwadrat musi być. No i żeby to był, przepraszam, kwadrat, prostokąt. I żeby to był prostokąt, a nie takie kółko, no bo wtedy te ostatnie będą brzydkie. I tak idealne nie wyjdą, ale staramy się robić jak najładniejsze. Zresztą domowe to nie muszą być aż takie idealne. Tak jak maszyna robi w sklepie, to widać, że to maszyna. Tutaj to są takie domowe po prostu. O, i widzicie, zrobiłem sobie taki kwadrat. Na to ten ser. On się w miarę dobrze rozprowadza. I za chwilę będziemy kroić te bułki. Ja taką szpatułką do tortów, do kremu, to najlepiej się tym rozprowadza. Rozprowadzamy na całej powierzchni i teraz będziemy tak zwijać. Na pół i jeszcze raz na pół. O, właśnie, w ten sposób. Tak, żeby się stworzyły takie dwie warstwy. I też trzeba sobie wymierzyć, żeby to ciasto właśnie na tyle duże, żeby później te bułeczki były długie, tak jak chcemy, tak długie jak chcemy. Ale żeby nie było za krótkie, no bo wtedy ani się tego nie skręci i brzydko wyglądają. No i trzeba byłoby po 3 jeść. Więc trzeba sobie tak dobrać. I zobaczcie, bardzo prosto się robi. Po prostu na blaszce wyłożonej papierem, tak skręcam te bułki. Czy to jeszcze nie są bułki, ale to ciasto z serem. I teraz zostawię do wyrośnięcia na około 40 minut, tak żeby one ładnie wyrosły. Jak któryś z tych etapów pominiemy tych wyrastania, no to one nie będą pulchne. O, zobaczcie. Teraz przykrywam właśnie ręcznikiem kuchennym i one tak ładnie wyrosły. Właśnie tak. To nie jest całkiem nie podwoiły swojej objętości, ale tak właśnie się powiększyły.
Smaruję to jajkiem z mlekiem. Do jednego jajka jakaś łyżka stołowa mleka i dokładnie smaruję. To dodaje kolor i połysk. Ważne, żeby to dokładnie posmarować i dobrze to rozszczepać. Ja chyba niezbyt dobrze rozszczepałem, bo później po upieczeniu się zrobiły takie ciemne plamy. To widać, że to żółtko się nie do końca tak rozszczepało. I tak jak już się zaczną rumienić, przewracam, żeby równomiernie się one tak zarumieniły. No i zobaczcie, wyszły przepiękne. To ciemne to jest właśnie, no źle rozszczepałem to żółtko. I robię teraz lukrem. Jak się robi lukier? No lukier się robi bardzo prosto. Wsypujemy cukier, puder i dolewamy po troszkę wody. Aż nie będzie taka konsekwencja jak chcemy. Ale naprawdę troszkę tej wody, bo to się bardzo szybko robi z tego lukier. Tyle lukru ile chcemy, albo wcale jak nie chcemy. Mi wyszły dwie blaszki, jedna duża, jedna mała. Wyszło mi w sumie 14 tych bułek z tych proporcji. Tutaj już żona mi jedną zjadła. Troszkę się skleiły, ale to nie szkodzi. Wyglądają bardzo ładnie. To co? To trzeba spróbować. Patrzcie na to ciasto. Takie pulchne. Ładne. Słuchajcie. Te bułki się rozpływają w ustach. Naprawdę to chyba są najlepsze bułki słodkie, jakie do tej pory upiekłem. Kiedyś też piekłem drożdżówki z serem, ale przepis był troszkę inny. One były bardzo dobre, natomiast te no po prostu rewelacja. Ciasto. Ciasto jest tak puszyste, patrzcie. One po prostu jest rewelacyjne. Można jeść same. Nie trzeba byłoby nawet tego sera. Ja wiem, że ja zakwalam swoje, natomiast bardzo polecam, bo są przepyszne. No i co? I zapraszam do subskrypcji.